Przed wojną była to ulica Giełdowa. No więc w rozumieniu autorów nazw PRL-owskich giełdę przerobili na spółdzielnię. To jest ulica Giełdowa, która oczywiście była skomunikowana z rynkiem. Nie było tego skweru, bo był to cały zabudowany kwartał budynkami mieszkalnymi. Nikt sobie nie mógł pozwolić w centrum miasta na dzisiejsze nasze standardy. A to więcej zieleni, a to może skwerek i dobrze, i tak powinno być. Natomiast zwróćcie też Państwo uwagę, jak jedziemy gdzieś w jakieś niepoburzone miasto i się zachwycamy wąskimi uliczkami, że zabudowany każda tam pięć ziemi, tutaj tego, tam dobudówka, tam domek, tam coś tamtego, ojej, jak tam ładnie. Ten Białystok był zupełnie taki sam. Gdyby nie został tak potwornie zniszczony, jeżeli chodzi o centrum miasta. Właściwie były dwie główne fale, czyli pierwsza to było w 1939 i 1940 roku, gdy przyszli Sowieci, jak chociażby to, że rozebrali wtedy ratusz. Potem ten 1941 rok jest, jak przychodzą Niemcy i to się już zaczyna faktycznie dewastacja Białegostoku, bo w ciągu kilku dni znika wszystko, co jest w tej pierzei rynku od strony plant. Gdy stało się na rynku bez ratusza, to się widziało planty. Nie było tam ani jednego budynku. Potem następuje ta, no nie tyle dewastacja, co unicestwienie Białegostoku. No to likwidacja getta. Z tym, że wtedy znika ta część miasta. I gdy Niemcy wycofują się pod naporem armii sowieckiej w lipcu 1944 roku, to podpalają całe centrum Białegostoku. I to szacunkowo się liczy, że centrum zostało zniszczone w 89%. Jak to wyglądało tak naprawdę? Mamy zdjęcia lotnicze. Większość tych budynków stała, tylko była wypalona. One wszystkie miały drewniane stropy, no więc to się wszystko pozawalało, te cegły się poprzepalały i nie były już praktycznie do niczego. No więc ta odbudowa Białegostoku powojenna to było najpierw wyburzenie tego, co już się do niczego nie nadawało. My mówimy odbudowa. Ja to sobie mówię budowa, no. Wybudowano nowe miasto, zachowując mniej więcej tą siatkę ulic. Tutaj zresztą stoimy i to warte jest powiedzenia, to było marzenie białostoczan, to osiedle tak zwane zorowskie, Zjednoczonych Organizacji Robotniczych. To są 50. lata. Jakby państwo któregoś razu sobie chcieli wejść do takiego bloku, zobaczyć, jakie tam są wygodne klatki schodowe. Szerokie, te stopnie są tak, że aż pod samą stopę samemu się chodzi po prostu, windy nie trzeba, tak dobre są te. Co było ponurego, ale to wynikało z prędkości budowania. Te budynki mniej więcej przez 10, jeżeli nie więcej lat, były w ogóle nieotynkowane. Wszystkie były ceglane. Całe centrum w ogóle nie widziało tynków. Dopiero gdzieś na początku 60. lat zaczęto to wszystko tynkować. Tak samo była nieotynkowana cała Lipowa. No i te zorowskie osiedle tutaj właśnie w rejonie Zamenhofa, Białówny, Malmeda było pierwszym takim osiedlem mieszkaniowym w Białymstoku po II wojnie światowej. Powiedziałem, że było marzeniem wielu białostoczan. No, przede wszystkim tych białostoczan, którzy się stawali wówczas białostoczanami. Po tym okropieństwie wojny tych białostoczan, których w 1939 roku było 100 000, zostało